Cześć, witajcie, jestem Kamil i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego YouTube'owego projektu Dom za złotówkę. Jest to projekt, w którym relacjonuję Wam od zakupu działki, po wybudowanie, po wykończenie domu około 110 m2 piętrowego o powierzchni 70 m2 właśnie z rządowych projektów za złotówkę. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, jak izoluję fundament pianą, jak okładam folią kubełkową i przygotowuję do zasypania przez koparkę. Dzisiaj pokażę Wam, jakie instalacje wykonuję jeszcze wewnątrz fundamentu. Przyjedzie koparka, wszystko nam zasypie i przygotuję do wylania płyty fundamentowej. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mi to wyszło, zostawcie łapkę w górę, nakarmię algorytmy YouTube'a i zapraszam do oglądania. No i dzień dobry moi drodzy na moim poligonie budowlanym. Mamy godzinę 7 rano 30 października 2024. Pogoda jaka jest, możecie zobaczyć. Trochę popadało w nocy, nie jest to najlepsza opcja. Ale co, dzisiaj przyjeżdża, słuchajcie, koparka dosłownie za godzinkę i zaczynamy ostatni etap, czyli zasypywanie fundamentu. Zanim to się zacznie, ja muszę troszeczkę posprzątać. Jak pamiętacie, bloczki szalunkowe miałem w środku powkładane. Ja sobie wczoraj je tutaj na fundament ułożyłem, ale muszę je wziąć na zewnątrz, ułożyć na paletkę, dlatego że będę te bloczki sobie odwoził. Tak więc co, mam godzinkę na przyszykowanie tego wszystkiego, zanim przyjedzie koparka, więc przebieram się, zawijam rękawki i do roboty. No dobra, wykop w miarę ogarnięty. Jakieś pozostałości betonowe zostają na dnie do zasypania. Po piance też. Słuchajcie, generalnie posłuchałem się Was. Ja tutaj, pamiętacie, miałem dać peszel na wypadek internetu i tak dalej, ale pisaliście, że peszel to zły pomysł, musi być rura gładka. Więc wziąłem sobie wodną, taką malutką, chyba 16 czy 20 rureczkę. 20 to jest, a może 25 nawet, nie, 20. Zmieściły się dwie. Więc przerzuciłem sobie dwie takie rurki i dałem dodatkowy przewód do uziemienia. Jak będziemy potem przy tym grzebać, to będę Wam tłumaczył, o co chodzi. Słuchajcie, nie chcę mi się komentować tych wszystkich Waszych. Jest na moim kanale bardzo wielu elektryków. Ja uważam, że elektryk to jest bardzo zboczony zawód. Elektrycy to tylko, słuchajcie, cyferki widzą. Więc dla nich to tylko pomiary, uziomy i tak dalej. Ja na temat tych uziomów bym coś pogadał. Tak, moi drodzy, bednarka była za droga, nie zastosowałem bednarki. U mojego znajomego pręt 12 już 30 rok jest i jakoś nie zgnił, a uziom działa. Więc jeżeli nie będzie działał, po prostu wbiję szpilkę i się tym nie będę martwił. I nie martwcie się i Wy. Czekamy na koparkę, no i zaraz to będziemy zasypywać. Pytałem się Was ostatnio, co to za rura. Więc na tym etapie zasypywania zaraz się dowiecie. No dobra, koparka sobie na poligonie działa, a ja tymczasem skoczę, gdyż mam tutaj taką zagęszczareczkę. I w tym samym czasie zacznę z tamtej strony trochę zagęszczać. Bardzo fajnie rzuca od góry, więc ubija ją. Dobra, czy ja będę pamiętał, jak takie rzeczy się odpala? Pyk, pyk. Tutaj. Tutaj.
Dobra, pamiętałem. Jak to huczy. Pomalu jakoś to idzie. Ważne, żeby takie miejsca jak wystające rury samemu zrobić też szpadelkiem, nogami tam pod rurką ziemi nasypać, no bo koparka jak walnie pół tony ziemi, to może tą rurę połamać. Tak samo tutaj ładnie szpadelkiem ogarnąłem to, no i będzie można dalej zasypywać. Z zewnątrz nie zagęszczam zagęszczarką, dlatego że z zewnątrz to popada 5 razy deszcz i samo się zagęści. Najważniejsze jest zagęścić w budynku, tak żeby pod płytą ziemia później nie siadała. Pod tym wszystkim, co będziemy robić w środku, pod budynkiem, musi być zagęszczona. Ta zagęszczarka ma 150 kg chyba, nie będę strzelał, ale ja widzę, że koparkowy lepiej mi to łyżką zagęszcza niż ja tą zagęszczarką. Zwłaszcza, że ziemia, tak jak nie wiem czy już mówiłem, nie była kopana w lato, była kopana jesienią. Co ja ten fundament tu robię? Może 2 tygodnie, nawet nie, więc ona nawet nie zdążyła przeschnąć, ona jest mokra. Jak koparką rzuca od góry, to ona jest tak ciężka, że ona się sama zbija, a ja ją tylko jeszcze z wierzchu trochę ulizuję tą zagęszczareczką. No dobra moi drodzy, słuchajcie, koparka stop, kopareczka sobie stoi, odpoczywa. Krzysiu operator bryknął sobie na obiadek, mieszka niedaleko. A ja mam, słuchajcie, bardzo ważne zadanie w tym momencie do wykonania. Mianowicie w poprzednim odcinku pytałem się Was, po co mi ta rura. Moi drodzy, będę wykonywał GWC, czyli gruntowy wymiennik ciepła. Słuchajcie, ja osobiście na rekuperacjach, systemach wentylacji i tak dalej do końca się nie znam. Też również będę współpracował z jednym z kanałów na YouTubie. Z biegiem czasu zobaczycie, będę czerpał też jakieś tam nowe rady, nowe pomysły odnośnie GWC. Opinie są oczywiście podzielone, jeżeli chodzi o GWC. Jedni mówią, że się nie opłaca, że się nigdy nie zwróci i tak dalej. Moi drodzy, moje przemyślenie jest takie jako posiadacz klimatyzacji, że kiedy latem, o ile ja sam do końca nie wierzę zimą, jak to będzie funkcjonowało, ponieważ w gruncie teoretycznie zawsze jest jedna i ta sama temperatura, coś około 80 stopni. O ile zimą nie wiem, czy te ciepło coś mi da, o tyle mówię, latem jeżeli mamy 35 stopni na zewnątrz, a takie dni są i uwierzcie mi, te lata nawet po 40 niedługo będą podchodziły, to kiedy uruchamiam klimatyzator w domu i schładzam dom do 22 stopni, no niestety prądu i tak dalej potrzebuję dużo. Teraz moi drodzy tak, jeżeli w gruncie mam 8 stopni czy tam 10 stopni, słuchajcie, powiem Wam szczerze, cokolwiek by nie było, jakakolwiek temperatura, ale niech ona będzie taka sama również latem jak i zimą. Wobec czego, gdy na zewnątrz budynku będę miał 30-35 stopni, a w temperaturę, słuchajcie, w GWC będę miał około 10 stopni i uda mi się schłodzić budynek do 22, dobra, słuchajcie, do 25 stopni, no to słuchajcie, ja w GWC wchodzę. Wchodzę z zamkniętymi oczami, tylko i wyłącznie właśnie ze względu na pory letnie. Tak jak powiedziałem, o ile zimą, sam nie wiem, mam mieszane uczucia, a wszyscy mówią, że GWC nic nie daje. O tyle latem, jeżeli faktycznie te 10 stopni będące w gruncie, gdzie 35 na zewnątrz, pozwoli mi obniżyć temperaturę w domu do 25, no 22 to byłoby już bajka, bo na 22 klimatyzację ustawiam. To byłoby idealne. Szkoda byłoby po prostu tego nie zrobić. Dlatego moi drodzy, zakupiłem sobie rury. Pokażę Wam, w kontenerze je mam, jak to wygląda.
No dobra, nie wiem ile będziecie widzieli, ale na kontenerze zbunkrowałem sobie rury. Moi drodzy, zakupiłem sobie 30 rur 110 SN4. I teraz powiem wam szczerze, że przeglądałem portale ogłoszeniowe, Facebooki i tak dalej. Różne osoby sprzedawały nawet prywatne rury po 14-15 zł SN2. A ja te rury, słuchajcie, kupiłem w znanym, popularnym markecie budowlanym, zielonym markecie i wyszły po 15-30 za metr bieżący. Więc i to SN4, bo wszyscy sprzedają SN2. Więc przywiozłem je po prostu z marketu 3-metrowe. Tutaj natomiast, moi drodzy, mam takie końcówki. Pozdrawiam pana, którego na Elixie tam dorwałem. Ten pan mi sprzedał za 200 zł takie końcówki. A mianowicie oglądał sobie chyba Maria Budowlańca, jak Mariusz wrzucał sobie w grunt takie rury i na tych rurach dawał śruby i robił taras. No i te końcówki ten pan sobie po prostu pod kątem obcinał. Wraz z tymi rurami i z tymi zapłaciłem za to złotych 200. Teraz tak, kolejna rzecz, jaką kupiłem, bo się nie opłacało kupować w zwykłym sklepie, w marketach też wciul drogie rzeczy. Tu mam jeszcze jakieś kolanka, wszystkie kształtki, niekształtki. Powiem szczerze, wziąłem cenę od najniższej i kupiłem na Allegro. Więc mam wszystkie trójniki, wszystko co mi jest potrzebne, kupione po prostu w internecie. Wczoraj przyjechało. Naprawdę jedna kształtka w sklepie kosztuje 35-40 zł, a na Allegro kosztowała 19, więc trochę tego mi było potrzeba. Dobra, zabieram się za konstrukcję tego mojego wymiennika. Słuchajcie, w projekcie, który ja wybrałem, a dla osób, które są nowe na moim kanale, przypomnę, jest to projekt Moderna wariant 3 do pobrania ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Było już, słuchajcie, zaprojektowane GWC. Ja może wam tutaj jakiegoś screena zaraz dam tego GWC zaprojektowanego. Mi się wydaje, że architekta, który ten projekt tworzył, troszeczkę poniosła chyba jakaś wyobraźnia. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi, bo tam w tym projekcie GWC architekt sobie wymyślił, że ja mam dać rury 400 wzdłuż, a krótsze 300 bądź 350, 300 chyba. I teraz, moi drodzy, przy tak wielkiej średnicy i kilka rur tylko, przy tak wielkiej średnicy, słuchajcie, rur, powiedzcie mi, przecież te powietrze przepłynie, przeleci, zimą przeleci zimne i co mi po tym? Latem tak samo ciepłego zassa szczertni. No i co mi po takim wielkim GWC? Wydaje mi się, nie wiem czy dobrze robię, ale wydaje mi się, że GWC powinno mieć wąski przekrój rur. Dlatego ja wybrałem dużo, ale 110, żeby kontakt z tym gruntem był jak największy. Zobaczcie, jak działa wymiennik ciepła w zwykłej, najprościejszej lodówce. Ona ma, czy tam klimatyzatorze, pompie ciepła, ona ma mnóstwo takich przegródek aluminiowych listków, które mają za zadanie właśnie te ciepło wymieniać. A nie, ja sobie nie wyobrażam lodówki, żeby puścić tylko dwie rury, no i cały wymiennik. No, myślę, że ten wymiennik ciepła, który jest w projekcie, no to jest jakiś przesadny. Może się mylę. Moi drodzy, teraz tak, pierwszą rzeczą jaką robię, do tej rury wpinam sobie kolano. Przyszło mi to w paczkach. Muszę paczkę sobie, kolanek też kupiłem sporo. I teraz wrzucam sobie, słuchajcie, kolano. Teraz tak, w większości się robi takie rzeczy na płyn do mycia naczyń. No ja uważam, że płyn do mycia naczyń w dzisiejszy to kuźwa bierze i rozpływa się. Ja polecam tradycyjny szmalec. Będziemy szmalcować, zobaczcie, idealny do rur. Więc ja sobie, słuchajcie, biorę szmalec i te rury sobie szmalcuję szmalcem, żeby nie było. Ja uważam, że to jest najlepszy tłuszcz na rury. Nie żadne tam płyny, kuźwa, mydła i inne wynalazki, co tam ludzie robią. Oczywiście, no można się i na tym pomęczyć. Natomiast szmalec to
szmalec. Zakładam sobie pierwsze, słuchajcie, zobaczcie jak pięknie wyszło. Zakładam sobie pierwszy trójnik. Teraz jak widzieliście od tego wspaniałego pana, co kupiłem za 200, te wszystkie rureczki, wszystkie sobie podmierzałem, żeby mieć GWC na tej samej szerokości. To wszystkie sobie w ten sam sposób uciąłem. Przepraszam. Tak? Tak, dobrze. W ten sam sposób sobie wszystkie rurki uciąłem. No i teraz robię pierwszą linię, czyli tą pierwszą podłużną, którą ustawię ze spadkiem. Teraz znowu trójnik, rurka, trójnik, rurka, trójnik, rurka, trójnik i na końcu kolano, jak będę miał 10 rur. No i jedną linię mam zrobioną, tą główną. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tu ostatnią rurę kończę kolankiem, w którą wcisnąłem sobie redukcję w końcu na 110, bo ze 110 będę jechał, więc ostatnią kończę kolaneczkiem. Wejdziesz? Idzie, bo tu fajnie te rury się zapinają. Z początku miałem trochę jakiś problem techniczny, ale teraz już jest wszystko w porządku. No dobra, teraz biorę sobie, słuchajcie, łatę, szpadelek, no i podkopuję się, bądź ewentualnie podsypuję w taki sposób, żeby zrobić tutaj delikatny spadek, oczywiście około 2-3%. No ja sobie wypoziomowałem. Zobaczcie, 2-3% to znaczy zasada 2-3 cm na każdy metr. Więc łatę jak mam 2,5, to wystarczy, że mam milimetr poza oczkiem z prawej strony. Tak samo jak wezmę sobie z drugiej strony. Zobaczcie, tutaj nawet mam ze 3, więc jeszcze jest bardziej. Niby poziom, ale jednak jest spadek. O co chodzi, słuchajcie, z tym spadkiem? Nie możemy pozwolić sobie, żeby pod budynkiem w wyniku różnicy temperatur stała nam woda. Musimy robić wszystko, żeby ona po prostu ściekała gdzieś poza budynek, a ona będzie sobie ściekała po prostu do czerpni. Jeżeli zrobimy źle te spadki i woda będzie się gromadziła pod budynkiem, no to słuchajcie, to będzie idealne siedlisko dla bakterii, dla może szczurów, jeżeli przez czerpnie jakoś tam przejdą. No nie wiem, nie chcę straszyć, bądź co bądź, chcę tylko powiedzieć, że spadek jest bardzo w tym przypadku istotny. Ja sobie jeszcze to ustawię tak dla pewności idealnie i zasypuję, żeby już nie ruszyć nogami, obruszam ziemię, żeby już była ułożona w prawidłowym miejscu. No i dobra, ja już mam jedną stronę zrobioną. Jak widzieliście, ja sobie te moje mówki na 110 troszeczkę uniosłem do góry. Zaraz jak będę wkładał rury, to mogę sobie nimi regulować, opuszczać je na dół. Oczywiście przy zasypywaniu trzeba uważać, żeby ta ziemia tam nie powpadała do tej rury, no ale jak tam troszkę piasku wpadnie, to tam się nikomu krzywda nie stanie, tam nie ma wody, tam nie ma nic. A poza tym dla sprawdzenia tego później można zatkać rurę z tyłu, nalać kupę wody i ją po prostu spuścić i jaki piach ma wypłynąć, tam taki wypłynie, ale starajmy się, żeby ten piasek tam po prostu nie wpadał. Dobra, teraz sobie zaczynam od pierwszego kolanka. Wkładam sobie, słuchajcie, rurkę, a może najpierw sobie ją przymierzę i tak samo podkopuję się i jadę do końca mojego fundamentu, łącząc rury. Choć ja kupiłem 30 sztuk, tutaj muszę wam powiedzieć, kupiłem 30 sztuk 3-metrowych, ale teraz widzę, że mogłem kupić sobie na końcu 2-metrówkę, bo po złączeniu dwóch, zobaczcie, trójek zostaje mi tylko taki kawałeczek, co skończyło się tym, że widzicie, tam pod kontenerem musiałem takie kawałki poprzycinać. No ale nic, zostanie mi troszeczkę z kielichami 110, po prostu je wykorzystam już na kanalizację wewnątrz domu, zamiast szarych dam już pomarańczowy, będzie z głowy. Chyba że do czegoś innego mi się jeszcze przydadzą. Dobra, szkoda czasu, kopiemy i tak samo poziomuję 2-3%,
spadku i jadę do samego końca. Ok, pierwsza rura ze spadkiem puszczona. Zanim przejdę do robienia zakończeń i zawijania się do kotłowni, puszczę sobie jeszcze pozostałe 9 rur. No i po 4 położonych liniach wygląda to tak. Kładę w tym momencie 5. No i co? Każdą robię ze swoim indywidualnym spadkiem, czyli zawsze łapię spadek od początku, od głównej rury. No i lecę sobie cały czas 2, może tam 3% spadku. Teraz mogę sobie nawet przełożyć przez wszystkie te rury i zobaczyć, czy nadal mam ten spadek. Cały czas on lekki tutaj, ale jest. Najważniejsze, żeby trzymać się spadku do tej rury, która prowadzi spadek ten główny, bo nie dość, że po długości musi spływać, to jeszcze z tej strony musi spływać. Wszystko musi w tym rogu się znaleźć. Szukam 2 spadków, no ale co, troszeczkę szpadelkiem muszę się namachać, nakopać i lecę dalej. No dobra, nie nagrywałem wam za wiele podczas montażu, ponieważ długo mi się z tym zeszło, a ta koparka nadal piękna, śliczna tu stoi. Nie wiem, ile zapłacę za jej postój, dlatego zasuwałem, nie nagrywałem. Moje GWC wygląda w ten oto sposób. Tak więc jest rozłożone na całym praktycznie fundamencie. Jest metr od jednej ściany. No i tutaj z tej strony mam jakieś powiedzmy pół metra. Słuchajcie, starałem się łączyć to na uszczelki, ale w pewnym momencie zrezygnowałem z uszczelek, za dużo czasu mi się z tym schodziło. Poza tym doszedłem do wniosku, że pod domem wilgoci przecież nie będzie, dlatego że ona od dołu sobie nie wejdzie. Więc po co ja mam uszczelki robić? Tu ma być tylko powietrze. Więc co? Kontrola ostatnich spadków. No i dzwonię po operatora. Niech przyjeżdża Krzysiu i niech dopełnia swego czynu. No dobra, witajcie drugiego dnia. Wczoraj nie udało nam się tego skończyć, więc dzisiaj mamy znowu koparę. Polecimy od razu i z następnym tematem, a mianowicie przekopiemy się mini koparką wodą. Tam, gdzie ma być woda, jak ta rura co wystaje, no to przyjechała mini i się przerzucimy wodą tam, gdzie będzie studnia. Przypominam, u mnie nie ma wodociągu, więc będę kopał studnię. Więc wszystko zrobimy sobie dzisiaj za jednym zamachem. Słuchajcie, nie mogę za bardzo wytrzymać. Zobaczcie, operator. Puszczę wam, wstawię kamerkę, pokażę wam
w jakim tempie operator kopie 15 metrów rowka. Jak pamiętacie, ja na Kubocie zjadłem zęby na poprzednich budowach, więc ja wiem, że można podkręcić te obroty, coś zrobić, no ale no tak się zarabia niestety pieniążki. No, muszę tą stawkę zrobić, zobaczcie sami w trybie rzeczywistym. Jak kochani, ścigamy się, czy ja to szybciej szpadlem wykopię? No i dobra, słuchajcie, mój fundament został zasypany około 24-25 cm od górnej jego części. Zobaczcie sami, dlatego że będę to izolował, robił płytę, ale to opowiem wam w następnym odcinku. W tym momencie się zasypuje rura do studni, no i temat byłby ogarnięty. No dobra, w takim bądź razie przechodzimy tylko i wyłącznie już dzisiaj do podsumowania. No i witam was w kolejnym podsumowaniu odcinka. Moi drodzy, kwota z poprzedniego odcinka całego projektu wynosi następująco. No i co? W tym tygodniu zainwestowałem, słuchajcie, w to moje GWC. Tak więc zakupiłem, słuchajcie, rury z marketu budowlanego, zielonego marketu budowlanego, bardzo znanego w całej Polsce. Ze wszystkich, słuchajcie, inicjatyw, sklepów, ogłoszeń, jakie przeszukałem, okazało się, że no właśnie w tym markecie są najtańsze. Liczy się za metr bieżący. Tak więc za rury zapłaciłem 1379 zł. Podejrzewam, że tą kwotę mógłbym skasować o dobre 200, gdybym zamiast 33 metrowych kupił 23 metrowych i 10 dwójeczek. Nieważne, pamiętajcie to, dlatego że ja te rury co po 1,20 m uciąłem, będę jeszcze chciał łączyć i puszczę najprawdopodobniej pion kanalizacyjny, no bo co, są rury, są rury. Dobra, moi drodzy, te wszystkie końcóweczki, co widzieliście, że łączyłem, te trójniki, żeby robić dystansy między rurami, między całym wymiennikiem, no i tak jak wam mówiłem, kupiłem od pana z portalu ogłoszeniowego za 200 zł. Wszystkie te trójniczki, kolanka, redukcja ze 160 na 110, to były dwie aukcje, jedna 124 zł i druga 377, więc łącznie 501 zł. Moi drodzy, no i zasypanie całego fundamentu. Pierw było kilka godzin na początku, potem była przerwa, w którym ja robiłem te GWC, potem znowu coś dosypywaliśmy i dzisiaj rano też jeszcze druga koparka przyjechała. To wszystko jest od jednej firmy i za wszystko, słuchajcie, zapłaciłem 1000 zł. I powiem wam szczerze, w tym miejscu uważam, że nie zostałem policzony tak jak powinienem zostać policzony. Bardziej chodziło tu o sąsiedzką pomoc. Jestem bardzo zadowolony, bardzo Ci, Krzysztofie, za to dziękuję. Moi drodzy, uważam, że sąsiedzi właśnie powinni sobie pomagać. Miejsce, w którym się buduje, każdego dnia poznaję coraz to innych fantastycznych ludzi. Jestem pełen optymizmu na przyszłość. Wiem, że ktoś, kto mi dzisiaj pomógł, w przyszłości zapewne ja będę w stanie pomóc jemu. Tak to powinno działać wśród sąsiadów. Nie powinniśmy między sobą konkurować, rywalizować, tylko wszyscy powinni sobie pomagać. Tak więc miejsce, w którym się buduje, na chwilę obecną mam same dobre perspektywy na przyszłość. Tak więc, tak jak powiedziałem, no kwota dosyć niska. Wiem, że usługa warta jest o wiele więcej. Gratis oczywiście. Krzysztof pożyczył mi zagęszczarkę, więc no miałem wszystko w jednym. Jeszcze raz dziękuję. No i co? Odcinek kończymy dzisiaj kwotą następującą. Moi drodzy, jutro wszystkich świętych. Bardzo bym prosił, uważajcie na drogach. Po świętach, jeżeli pogoda dalej pozwoli, będę jechał dalej, będę ocieplał, zrobimy płytę fundamentową.
No i niech się mu rypną do góry. Zaczynamy jechać w górę, aż do pierwszego stropu. Moi drodzy, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Zostawcie łapkę w górę. Cześć!